Karinka! Co masz za rybkę? Macie cały basen dla siebie? No. Nie wierzę. Każdy poszedł. Akurat jak przyszliśmy, wiesz? Polacy przyjechali. Dzień dobry. Kręcimy krótkie podsumowanie. Dobrze, idźcie już na basen. Sprawdzałam 2 razy ręką, Basen. czy nie klaruje. Basen. Niedziela, poniedziałek, wtorek, środa, czwarty pełny dzień. Bo w sobotę żeśmy jechali z Kaszub do Pasterki. W Pasterce żeśmy skończyli naszą podróż. I tam w schronisku PTTK zjedliśmy pierogi. Chcieliśmy zostać na noc, ale nam się kompletnie nie opłacało, bo pan sobie zażyczył za to, że śpimy we własnym namiocie. Właściwie to na parkingu przed schroniskiem, bo tam nie było żadnych wyznaczonych miejsc dla namiotów. Zażyczył sobie 30 zł od osoby, czyli musielibyśmy zapłacić 120 zł za spanie tam, więc stwierdziliśmy, że to jest zupełnie bez sensu. I pojechaliśmy wtedy na jeden z parkingów przy drodze 100 zakrętów. Taki bezpłatny parking dla turystów z miejscem biwakowym, z taką wiatką na ognisko i z ławkami. I tam zostaliśmy na noc. No i na drugi dzień, w niedzielę, nasz taki pierwszy pełny dzień, żeśmy na ostro zaczęli, bo weszliśmy na Szczeliniec. I po Szczelińcu żeśmy się przenieśli do Czech. Tak, Najpierw pojechaliśmy do Police nad Metui, tak. żeby wypłacić z bankomatu Korony. Przyjechaliśmy tutaj na to pole namiotowe. Okazało się, że tutaj nie ma miejsc, ale pani nas umiejscowiła na tak zwanym emergency spot. No i w sumie jesteśmy tutaj już drugi raz. Rozbiliśmy się tutaj, bardzo nam się spodobało, szczególnie dlatego, że wcale nie jest drogo. Można płacić właściwie w każdej walucie okolicznej tutaj, czyli euro, korony albo złotówki. Jest tutaj basen dla dzieciaków, jest taka sadzawka, w której też można się kąpać. Bardzo duże pole, bardzo obszerne i są tu sami Holendrzy. Pole jest prowadzone przez Holendrów i są tu sami Holendrzy. Jesteśmy jedynymi obcokrajowcami, można powiedzieć. W poniedziałek pojechaliśmy tutaj do Skalnego Miasta, tego Adryspach. Pojechaliśmy pociągiem 2 stacje. Okazało się na miejscu, że nie ma już możliwości zakupu biletów, więc wróciliśmy sobie jedną stację do Teplic, gdzie zaczyna się też taka trasa turystyczna przez skały. Tam zrobiliśmy super fajną trasę, to kurde Tak, z 8 km albo więcej z dzieciakami. Ale dzieciaki dały Byliśmy radę. skonani po prostu po południu. Wróciliśmy na polską stronę i tam zostaliśmy na kampingu w Radkowie, ale tam nam się w sumie nie podobało. No, było bardzo ciasno, bardzo małe parcele, bardzo dużo ludzi. Takie pole na gołej ziemi. Fakt, że tam te westernowe domki były całkiem fajne, każdy był otwarty, można było korzystać z kuchni, sanitariaty były fajne, plac zabaw taki w domku na piętrze dla dzieciaków był, ale no nie było takiego klimatu, nie za bardzo. I stamtąd wyruszyliśmy wczoraj na Błędne Skały. Tam zielonym szlakiem weszliśmy na górę, na Błędne Skały, bo naprawdę fajny szlak był. Zwiedziliśmy Błędne Skały, chociaż Błędne Skały przy Szczelińcu i przy tych Teplicach już nie robiły takiego wrażenia, nie? Tak. Zeszliśmy z Błędnych Skał po stronie czeskiej i zrobiliśmy sobie wtedy znowu wycieczkę, bo stwierdziliśmy, że jednak tutaj po stronie czeskiej te pola namiotowe bardziej nam odpowiadają. No człowiek się trochę czuje jak tak na takich zagranicznych wakacjach, nie? W jakimś tam większym mieście po drodze się zatrzymaliśmy, bo chcieliśmy zrobić zakupy sobie w czeskim markecie, mieć trochę takich czeskich produktów. Okazało się, że w markecie Penny właściwie jest dokładnie ten sam syf, co u nas w Polsce, jeżeli chodzi o jedzenie. No i zajechaliśmy tutaj na wieczór, dzieciaki jeszcze się pokąpały. No i teraz dzieci już są na basenie. W sumie Rinkę ktoś pilnuje? Makało ratunkowe. Dzisiaj chcemy jechać do takiego skalnego miasta, też tutaj po stronie czeskiej. To pa! Patrzcie, jakie tu widok. Duże miasteczko. W Szczelińcu były najlepsze widoki. Ciężko, co? Bardzo. Oj, ciężko. Idziemy do labiryntu Ostas. Jesteśmy już prawie na górze. Trasa nie była długa, ale stroma. Poza tym jest coś koło 13 godziny i jest straszny upał. Jezu, nie wiem ile jest, ale z 30 jest pewnie. Tu jesteś. Jestem. Eryk, uważaj tylko, żeby ci kamień na głowę nie spadł, jak będziesz przechodził. A dlaczego? No spójrz w górę.
Uwaga! A co tutaj mamy? Chodź, zrobię ci fotkę, Radek. Teraz Radek tylko pomalować na zielono. Okej? Zajęcia plastyczne przy ognisku, w górach stołowych. I możesz teraz... Jesteśmy w takiej wiatce. Jest duży parking. Na takim miejscu postojowym, gdzie są wiaty na ognisko. Tam jest droga do Błędnych Skał. Przy tej drodze jest duży, bezpłatny parking YMCA. Mówią też na to IMCA. My stoimy tutaj na miejscu numer 1, które jest szersze od miejsc innych, takich typowych. Na tą stronę będziemy rozbijać właśnie namiot. Tutaj są toalety. To są toalety suche. Tak zwane. Nie ma tutaj w ogóle wody. Bardziej przypominają wychodki tradycyjne. Również zapachem. Postanowiliśmy tutaj przenocować. Korzystamy, robimy ognisko i bawimy się. I zajęcia plastyczne. Tak. Super. Dzieci jak tam? Co robicie? Ja rysuję niebo. A ty, Eryk? Ja rysuję piekło. No dobra. No. I tyle. Papa. Kupujemy też czapki, nie? Żadnych czapek. Bo znowu je pogubimy. Te góralskie musicie sobie. Też je zgubimy. Ja kupuję góralską. To kup. Tylko, że ja nie wiem. No to ja też sobie coś kupię, ale też nie mam pieniędzy. I tak się właśnie z dziećmi podróżuje. Ciągle trzeba coś kupować. Dzisiaj jest nasz drugi atak na Szczeliniec. Pierwszy był udany. A że był bardzo udany, to dzisiaj atakujemy po raz drugi. Dzień dobry. Dzień dobry. To jest nasz czas wejścia na Szczeliniec. Bez przystanków chyba, co? 22 minuty i 27 sekund. Wyście bylibyście jeszcze szybciej, nie? No jesteśmy już na górze. Jest tam? No to super. Nic jej nie zwieje. No to tu będziemy wracać w nieskończoność. Nie będziemy tu wracać w nieskończoność.